Szanowni Państwo, w dzisiejszym filmie zmierzę się z mitem mówiącym o tym, że Hitler doszedł w Niemczech do władzy w sposób demokratyczny. Ten film zatytułowałem Haki Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo często możemy usłyszeć o tym, że Adolf Hitler doszedł w Niemczech do władzy w sposób demokratyczny. To twierdzenie niewiele ma jednak wspólnego z historyczną prawdą. Na początku 1932 roku Adolf Hitler postanowił ubiegać się o urząd prezydenta Republiki Weimarskiej. To miał być kluczowy krok w jego marszu po władzę. W wyborach prezydenckich, jakie odbyły się na przełomie marca i kwietnia 1932 roku, Adolf Hitler zmierzył się z prezydentem Paulem von Hindenburgiem, ubiegającym się wówczas o reelekcję. I Hitler tą rywalizację wyborczą przegrał. To Hindenburga wybrano ponownie prezydentem Republiki Weimarskiej. Dla Hitlera tamta wyborcza porażka była osobistą, dotkliwą porażką. Hitler wiedział już, że w swoim marszu po władzę nie może zdawać się na wyroki niemieckiej demokracji. W lecie 1932 roku bojówki Hitlera ponownie przystąpiły do brutalnych ataków na politycznych przeciwników, bardzo szybko wywołując chaos w kraju. Niemiecki rząd nie był w stanie już zapanować nad tym chaosem. Dlatego uznano, że najlepszym rozwiązaniem będą nowe wybory parlamentarne, które wyznaczono na lipiec 1932 roku. Tamte wybory parlamentarne wygrała partia Hitlera, zdobywając najwięcej mandatów w niemieckim Reichstagu. Mogła więc myśleć o sformowaniu własnego rządu na czele z Adolfem Hitlerem. Ale prezydent Paul von Hindenburg nie chciał powierzyć Hitlerowi stanowiska kanclerza. Hindenburg zaproponował Hitlerowi wejście do koalicyjnego rządu kierowanego przez kanclerza Franza von Pappena. Ale Hitler tą propozycję odrzucił i ponownie wywołał chaos w kraju za pomocą swoich bojówek. W tej sytuacji ponownie uznano, że jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu będą nowe wybory parlamentarne, które tym razem wyznaczono na listopad 1932 roku. Tamtych wyborów parlamentarnych nie wygrała już partia Hitlera. Mało tego, odnotowała znaczący spadek poparcia. Stało się tak dlatego, że niemieckie społeczeństwo było już zmęczone sytuacją w kraju, za którą odpowiedzialność ponosiła przede wszystkim NSDAP. W partii Hitlera pojawiły się wówczas głębokie podziały. Były one spowodowane dylematem, przed jakim wówczas stanęła NSDAP, a mianowicie, czy wchodzić do koalicyjnego rządu kanclerza Kurta von Schleichera, czy też do niego nie wchodzić. Gregor Strasser, osoba numer 2 w NSDAP, postanowił nawiązać rozmowy z kanclerzem Schleicherem, a następnie w trakcie tych rozmów zgodził się wejść do jego rządu i przyjąć stanowisko wicekanclerza. Decyzję Strassera poparła część przywódców NSDAP. Nad partią Hitlera zawisło wówczas widmo rozłamu. I właśnie wtedy Hitler przystąpił do działania. Oskarżył Gregora Strassera o spiskowanie z wrogami partii, a następnie zmusił go do ustąpienia ze stanowiska wiceszefa partii. Hitler spacyfikował również zwolenników Strassera i zmusił ich do uległości. Dopiero wtedy mógł przystąpić do walki o urząd niemieckiego kanclerza. Pierwszym jego krokiem było pozyskanie sympatii niemieckich przedsiębiorców i bankierów. W zamian za obietnicę przestawienia niemieckiej gospodarki
na tory ekonomiki zbrojeniowej i wielkie zyski w przyszłości, zgodzili się oni popierać Hitlera. Niemieccy przedsiębiorcy i bankierzy wystąpili wówczas z memorandum do prezydenta Hindenburga, wzywając go w nim do tego, aby powierzył urząd kanclerza Hitlerowi. Ale prezydent Hindenburg nie zamierzał tego robić. Kolejnym krokiem Hitlera było spotkanie z dwoma najgroźniejszymi przeciwnikami politycznymi, czyli byłym kanclerzem Franzem von Pappenem z niemieckiej partii Centrum oraz Alfredem Hugenbergiem, liderem niemieckiej Narodowej Partii Ludowej, do jakiego doszło 17 stycznia 1933 roku. W wyniku tego spotkania obaj politycy zgodzili się popierać Hitlera w zamian za stanowiska w przyszłym jego rządzie. Franz von Papen miał zostać w nim wicekanclerzem, a Hugenberg miał otrzymać tekę ministra rolnictwa. Pozostała jeszcze do rozwiązania tylko sprawa sprzeciwu prezydenta Hindenburga. Aby rozwiązać ten problem, ludzie Hitlera zaaranżowali spotkanie z synem prezydenta Paula von Hindenburga, Oskarem von Hindenburgiem, do jakiego doszło 22 stycznia 1933 roku w mieszkaniu Joachima von Ribbentropa. W trakcie tego spotkania Hitler zażądał od młodego Hindenburga, aby przekonał swojego ojca do tego, aby to jemu powierzył urząd niemieckiego kanclerza. Hitler wyłuszczył sprawę wprost młodemu Hindenburgowi, że jeśli tego nie zrobi, opinia publiczna w Niemczech dowie się o machlojkach, jakich mieli dopuścić się Hindenburgowie. Te machlojki miały polegać na tym, że Hindenburgowie z pieniędzy pochodzących z Państwowego Funduszu Osthilfe, który był przeznaczony dla zniszczonych wojną prowincji pruskich, mieli odkupić swój rodowy majątek Neudeck w Prusach Wschodnich. Prezydent Hindenburg podarował następnie ten majątek swojemu synowi, od którego ten ostatni nie zapłacił podatku, czego wymagało niemieckie prawo. Ale Hitler nie tylko zaszantażował Oskara Hindenburga, starał się go również przekupić. Zakomunikował Hindenburgowi, że jeśli wywiąże się z zadania, otrzyma awans na generała i będzie mógł zrobić wielką karierę w niemieckiej armii. Po tym spotkaniu Oskar Hindenburg wiedział już, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest mianowanie Hitlera nowym kanclerzem. Gdy wrócił do domu, odbył długą rozmowę ze swoim ojcem. Po tym spotkaniu prezydent Paul von Hindenburg powtarzał pod adresem Hitlera słowa: ten przeklęty Freiter. Prezydent Hindenburg postanowił za wszelką cenę ratować reputację rodziny Hindenburgów. W tym celu 28 stycznia 1933 roku zdymisjonował rząd kanclerza Kurta von Schleichera i powierzył urząd kanclerza Adolfowi Hitlerowi. Zmusił się również do tego, aby pokazać wspólnie z Hitlerem na balkonie Pałacu Prezydenckiego, co uwieczniła niemiecka prasa. Gdy Adolf Hitler został niemieckim kanclerzem, niemal natychmiast zażądał większej władzy dla siebie. Nakazał swoim ludziom podpalenie gmachu niemieckiego Reichstagu, aby zyskać w ten sposób pretekst do zawieszenia niemieckiej konstytucji. Gdy to się stało, Hitler opublikował dekret o ochronie narodu i państwa, de facto zawieszający prawa obywatelskie Niemców, a następnie zmusił prezydenta Hindenburga do kontrasygnowania tego dekretu. Potem zmusił prezydenta Hindenburga do rozwiązania Reichstagu i ogłoszenia nowych wyborów parlamentarnych. Te wybory odbyły się w marcu 1933 roku. Wygrała je partia Hitlera. W zdominowanym przez NSDAP Reichstagu bardzo szybko uchwalono nadzwyczajne pełnomocnictwa dla kanclerza Hitlera
dzięki którym zyskał on władzę niemal dyktatorską. Hitler mógł wówczas rozprawić się ze swoimi przeciwnikami, zaczynając od tych, którzy byli w jego partii. W nocy z 29 na 30 czerwca 1933 roku, w trakcie tzw. Nocy Długich Noży, zamordował Gregora Strassera oraz jego stronników. Na liście ofiar znalazł się również kanclerz Kurt von Schleicher. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Hitler nie zamordował wówczas prezydenta Hindenburga? Otóż Hitler nie zrobił tego z kilku powodów. Po pierwsze, potrzebna była mu legenda wielkiego wodza, jakim był Paul von Hindenburg, którą zamierzał propagandowo wykorzystać. To właśnie z tych względów, gdy w sierpniu 1934 roku zmarł prezydent Hindenburg, Hitler wyprawił mu wielki pogrzeb, a następnie zbudował mauzoleum. To mauzoleum bardzo szybko stało się mauzoleum III Rzeszy. Ale Hitler wiedział również dobrze, że dla uporządkowanych Niemców to, w jaki sposób zdobędzie władzę, jest niezmiernie ważne. Dobrze wiedział, że gdyby zamordował Hindenburga, zraziłby do siebie wielu z nich i dlatego postanowił zaszantażować prezydenta. Gdy Hitler został już niemieckim kanclerzem, lubił oficjalnie powtarzać, że doszedł do władzy w sposób demokratyczny. Ten przekaz nie uległ zmianie nawet po II wojnie światowej i dlatego ten przekaz możemy usłyszeć również dzisiaj. Tymczasem prawda jest taka, że Adolf Hitler doszedł do władzy w Niemczech dzięki sile, szantażowi i przekupstwom politycznych przeciwników. Drodzy widzowie, w następnym moim filmie opowiem Państwu o Józefie Becku, ministrze spraw zagranicznych i jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich polityków czasów II Rzeczpospolitej. Ten film zatytułowałem Polityk, który dzieli Polaków. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Dziękuję również za wpisy, jakie zamieszczacie Państwo pod moimi filmami. Chciałbym dalej rozwijać kanał Zakazane Historie, aby jeszcze lepiej spełniać Państwa oczekiwania. I dlatego apeluję o dalsze wspieranie kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.